Każdy z Was słyszał o najwyższej górze Afryki. Cena wejścia na szczyt Kilimandżaro jest jednak wręcz zaporowa. Zaczyna się od 7, a kończy na 10 tysiącach złotych w zależności od wybranej trasy i trwa od 7 do 10 dni. My postanowiliśmy nie wchodzić na Kilimandżaro. Znaleźliśmy o wiele bardziej fascynujący obiekt. Mount Meru. 10. górę Afryki i najwyższy, wciąż aktywny wulkan tego kontynentu. Cztery 4600 metrów, dżungla, dzikie zwierzęta, strażnicy z karabinami. Zapraszam Was na tą mega przygodę. Przed naszą 3-dniową wyprawą w góry musimy się troszkę doposażyć. 95% sprzętu wzięliśmy z Polski, ale kilka małych elementów musimy jednak jeszcze ze sobą wziąć. Wczoraj nasi przewodnicy zrobili nam taką małą checklistę, sprawdzili, czego brakuje i uznali, że w moim przypadku na przykład nie mam odpowiednio grubych rękawic oraz jednej... O, Matyldo! Ja też nie mam takie. To są rękawice ładowacza. Tak się zastanawiam, może bym wziął też jeszcze butlę z tlenem. Hakuna Matata. No i zrobiła nam się wielka wyprawa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8 osób mamy. Kierowcę, piosenkarza, przewodnika, strażnika, kucharza już mówiłem? Kucharza, no i tutejszych tańzańskich szerpów zwanych, i znowu zapomniałem, Potasji. No jesteśmy, oto cel naszej podróży. Może być nie widać, ale o tam, Mount Meru. Wejście zaczynamy od wysokości 1800 metrów, a na jaką wysokość wejdziemy, to zobaczycie w dalszej części filmu. Chyba, że Was zżera ciekawość i sprawdzicie sobie po prostu w Wikipedii, ile wysokości ma Mount Meru. Ja tylko na początek zdradzę, żeby tak dodać pikanterii temu filmikowi, że jest to najwyższy czynny wulkan w Afryce. Wspaniałe drzewisko, jakie ogromne. Chodź do mnie drzewisko, tylko pająki nie wychodzić. No i mamy 2000 metrów nad poziom morza. Do dzisiejszej bazy jeszcze troszeczkę. Ale superaśne. W takich miejscach powstawał gatunek ludzki. Lokalsi sobie śmiało wodę mogą pić, a Muzunga tak niezbyt. Nam mają wodę przysposabiać do picia za pomocą specjalnych tabletek w drodze, bo zabraliśmy ze sobą każdy po 3 litry, a potrzebujemy 3 do 6 litrów dziennie. Więc z takich właśnie strumieni będziemy brali wodę i pili. Melduję wysokość 2200 metrów.
No i super, doszliśmy do pierwszej bazy na 2450 metrów. Tam jest nasza dalsza droga. Tutaj spędzamy pierwszą noc i będziemy bawić się dalej. O, całkiem fajne warunki. Jest miska z ciepłą wodą. Jest jakiś prąd, ale chyba z paneli albo z generatora, bo nie ma gniazdek. Szybko policzyłem, baza może pomieścić około 200 uczestników, a w tej chwili nas jest dwoje Francuzów, 3 Austriaków i tam jeszcze 2, 4, 6, 7, 8, 9 osób. Witajcie, witajcie. No i tak zaczynamy drugi dzień naszej wspinaczkowej przygody. Dzisiaj już nie zabawowo, tylko tak już trzeba się ubrać na cieplej. Za mną widać Kilimandżaro, odległe stąd o 70, niecałe 70 km. To jest nasza baza w świetle dnia. A tam to nawet nie podnóżę jeszcze Mount Meru nie widać. Rock and roll. Rock and roll again, yeah. Musimy bardzo uważać na zaminowany teren. Bawoły, guźce, słonie i antylopy wchodzą aż do wysokości 3,5 km, aż do linii lasu. A my jesteśmy na 2600, więc jeszcze jesteśmy w strefie nie tylko rażenia rogami i trąbą, ale i w strefie minowania. Podzieliliśmy się na dwie grupy, szybszą i wolniejszą. Nasz strażnik z karabinem został z Francuzami i mówi, że tu już nie ma lwów. Tak, jasne. A tam, gdzie byłem w jeziorze, to nie było krokodyli. Tysiące metrów. Crossroad. 3400. No i doszliśmy do bazy dzisiejszej. Bardzo ładna. Tak jak poprzednia. Good job. No i tym sposobem pobiłem swój życiowy rekord wysokości, bo do tej pory najwyżej byłem z buta gdzieś tam pod 3000, a samolotem się nie liczy. Trochę tu zimno, ale zaraz zjemy obiadek i się rozgrzejemy. Bardzo dobrze karmią, tym muszę ich naprawdę pochwalić, zawsze jest gorąca, dobra zupka. I teraz jeszcze w zupce całego kurczaka znalazłem, no pół połówki całego. Jest Little Meru, czyli taki boczny krater Mount Meru. Wiekowo troszkę do niego podobny, ale o 600, 700, prawie o 700 metrów niższy. Służy on często tutaj za taki punkt aklimatyzacyjny dla tych, którzy wchodzą tam i tam właśnie będziemy dzisiaj w nocy wchodzić. W 1:30 w nocy, środa. Wyruszamy na Mount Meru, nie będę nagrywał w nocy, bo i tak nic nie będzie widać. Zimno, wietrznie, no i w 1:30 w nocy. Jesteśmy na 3800 i od razu kończę, bo prąd się rozładowuje w błyskawicznym tempie. Cześć, cześć, cześć! Strasznie wolno to idzie, 4160 metrów, jeszcze 400. Najtrudniejsze teraz
Ostatnie 900 metrów i 300 do góry, czyli 33% pod górę do biega piąta. Tam widzicie Kilimandżaro. Czy wiecie o tym, że... Gdzieś sobie usiądę. Że na Kilimandżaro w czasach przed koronawirusem wchodziło, nie uwierzycie, 300 000 ludzi rocznie. A na Mount Meru tylko 4000. I teraz pytanie, wolelibyście być na Kilimandżaro? Jest 10 tras, dziennie wchodzi 800 osób, czy na Mount Meru? Dzisiaj weszliśmy my dwaj, jeszcze 2 Niemców. No i oczywiście obstawa, ale obstawa się nigdy nie liczy. Chyba wolę to Mount Meru, chociaż jest niższe o 1,5 km, ale to przecież nie od wysokości zależy poziom szczęścia, jaki osiągniecie wchodząc na wierzchołek. Na Kilimandżaro już wszyscy byli, więc możecie wybierać.